Głównym celem zrównoważonego rolnictwa jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom odpowiedniej ilości żywności, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Takie podejście zmierza do zmniejszenia negatywnych skutków tradycyjnych praktyk rolniczych na ekosystemy, zdrowie ludzi i warunki życia społeczności wiejskich. Czy możliwe jest wykorzystanie zasobów środowiska w sposób przyjazny ekosystemom? Czy da się używać maszyn i środków ochrony roślin, zachowując opłacalność produkcji i akceptację społeczną? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym krótkim materiale wideo. Rolnictwo zrównoważone. Co to jest? Wyjaśnijmy. Zrównoważone rolnictwo to podejście do produkcji żywności, które uwzględnia równowagę pomiędzy trzema głównymi obszarami: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Ten system gospodarowania polega na wykorzystywaniu zasobów przyrody w sposób przyjazny środowisku. Naturalne zasoby przyrody muszą mieć zdolność do samoodnawiania, a człowiek nie powinien w nie ingerować ze szkodą dla natury. Dlatego jednym z celów rolnictwa zrównoważonego jest pełna koegzystencja systemu produkcyjnego z ekologicznym. Założeń rolnictwa zrównoważonego jest o wiele więcej, dlatego dla usystematyzowania zebraliśmy je w punkty. Oto 12 założeń rolnictwa zrównoważonego. Zachowanie równowagi finansowej. Gospodarstwa idące z postępem, czyli takie, które mają przemyślany plan działania, mogą się rozwijać i zachowywać równowagę finansową. Przemyślany siew. Dobór roślin do siewu jest o tyle istotny, że jeśli nie będzie przemyślany oraz kompatybilny z warunkami klimatycznymi i glebowymi, nasza uprawa nie przyniesie zamierzonego efektu produkcyjnego. Bioróżnorodność. To bardzo ważna kwestia w rolnictwie zrównoważonym, dlatego aby w pełni wykorzystać potencjał gleby i zapewnić jej żyzność, każdy rolnik powinien dobrze zaplanować zmianowanie upraw. Dbanie o żyzność gleby. Rolnictwo zrównoważone zakłada opieranie się na naturalnej żyzności gleby w niewielkim stopniu wzbogaconej nawozami, najlepiej naturalnymi. Integrowana ochrona roślin. To podejście do zarządzania szkodnikami, chorobami i chwastami w uprawach rolniczych, które stawia na minimalizowanie szkód dla środowiska, zdrowia ludzi oraz kosztów produkcji. Dbanie o odpowiednie nawodnienie gleby. Ważne jest nie tylko odpowiednie nawadnianie gleby, ale także stosowanie praktyk, które tą wilgoć zatrzymają w ziemi. Ograniczanie erozji. Zjawisko erozji jest niepożądane, gdyż prowadzi do degradacji gleb. Na szczęście można temu zaradzić stosując płodozmiany przeciwerozyjne albo przechodząc na uprawę bezorkową, i tutaj pomocne mogą okazać się agregaty do uprawy bezorkowej Rolmako. Dobrostan zwierząt. Dbałość o dobrostan zwierząt jest integralną częścią podejścia zrównoważonego w rolnictwie. Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest ważne dla długoterminowej stabilności sektora rolniczego. Uprawa bezorkowa jest istotnym elementem rolnictwa zrównoważonego, wprowadzającym zmiany w tradycyjnych praktykach uprawowych, które przyczyniają się do poprawy zdrowia gleby, redukcji wpływu na środowisko oraz efektywności produkcji rolnej. Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U436 do bezorkowej uprawy gleby lub pług dłutowy U624 od Rolmako ułatwi przejście na ten system uprawy. Ultrapłytka uprawa. To metoda uprawy roli, która polega na bardzo płytkim przetwarzaniu gleby, zazwyczaj nie głębiej niż kilka centymetrów. Ta technika stanowi element uproszczonej uprawy i jest stosowana z myślą o redukcji zakłóceń struktury ziemi oraz ochronie jej warstwy wierzchniej. Takie maszyny od Rolmako jak Spring Expert, TurboCut, ComboTill i Speedcutter idealnie sprawdzają się w realizacji wszystkich założeń ultrapłytkiej uprawy gleby. Uproszczenia uprawowe. Metody uprawy roli, które ograniczają lub eliminują tradycyjne, intensywne zabiegi agrotechniczne, takie jak głębokie oranie. Polegają na łączeniu 2 lub 3 maszyn w jeden zestaw, aby ograniczyć przejazdy polowe. Wykorzystanie przedniego tuza ciągnika oraz łączenie maszyn w zestawy to podstawowe metody upraszczające uprawę. Celem tych metod jest poprawa zdrowia gleby, zwiększenie jej żyzności, a także redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Rolnictwo zrównoważone jest ściśle związane z ochroną gleb, ponieważ zdrowa ziemia stanowi podstawę trwałego i efektywnego systemu rolniczego. Zrównoważone praktyki rolnicze mają za zadanie minimalizować erozję gleby, która może prowadzić do utraty warstwy żyznej. Unika się zatem nadmiernej eksploatacji ziemi i stosuje techniki, które chronią ją przed erozją.
Dobrym przykładem jest zastępowanie uprawy tradycyjnej z użyciem pługa uprawą bezorkową. Jest to możliwe dzięki stosowaniu nowoczesnych maszyn polskich producentów, takich jak np. Rolmako. Warto także wspomnieć o tym, że w zrównoważonym rolnictwie stosuje się rotację upraw, co oznacza, że różne rodzaje roślin są uprawiane na tym samym polu w różnych sezonach. Pomaga to w utrzymaniu struktury gleby, zachowaniu składników odżywczych i redukuje ryzyko wystąpienia chorób i szkodników. Wszystkie te wyżej wymienione praktyki mają pomóc w poprawie jakości ziemi, retencji wód i wspieraniu różnorodności biologicznej. Rolnicy mogą wybierać maszyny uprawowe idealnie wpisujące się w cele zrównoważonego rolnictwa. Urządzenia takie są bardziej przyjazne środowisku i efektywniejsze pod względem zużycia energii, czyli przyjazne także naszemu portfelowi. Agregaty do uprawy bezorkowej nie zakłócają struktury gleby w tak dużym stopniu jak tradycyjne pługi i pomagają w zapobieganiu erozji. Brony talerzowe, pługi dłutowe oraz głębosze poprawiają żyzność ziemi, a przy tym jej gospodarkę wodną. Na glebach wymagających doskonale sprawdzają się z kolei wały uprawowe, które wyrównują pole i rozbijają bryły ziemi. Dzięki temu rośliny mają lepsze podłoże do wzrostu i rozwoju. Zrównoważone rolnictwo stara się minimalizować degradację gleby, zużycie energii, a także ogranicza emisję dwutlenku węgla związaną z produkcją żywności. Zrównoważone rolnictwo promuje zróżnicowanie produkcji, co może pomóc w ograniczeniu ryzyka związanego z chorobami roślin, szkodnikami czy zmianami klimatycznymi. Dążenie do równowagi pomiędzy produkcją żywności a ochroną środowiska nie jest zadaniem łatwym, jednak dzięki wsparciu firm takich jak np. Rolmako, których działalność doskonale wpisuje się w założenia rolnictwa zrównoważonego, jest to o wiele prostsze. Rolmako nie stoi w miejscu. Dynamicznie zmierzamy w kierunku lepszej przyszłości, realizując ideę rolnictwa zrównoważonego. Cały czas szukamy nowych technologii, materiałów i innowacji, które sprawią, że nasze maszyny spełnią oczekiwania rolników i ziemi. Poznaj nas bliżej odwiedzając adres katalog.rolmako.pl. Zobacz nasze maszyny do bezorkowej i ultrapłytkiej uprawy. Pasja Rolmako do doskonalenia urządzeń rolniczych wynika z głębokiego zrozumienia potrzeb rolników na całym świecie. Dzięki oferowanym przez nas maszynom uprawowym chcemy nie tylko ułatwiać pracę, ale także wspierać zrównoważony rozwój rolnictwa. Jesteśmy dumni, że możemy dzielić się naszą wizją zrównoważonego rolnictwa. A teraz mamy dla Was coś specjalnego. Rolmako ogłasza konkurs fotograficzny. Aby wziąć udział, wyślij zdjęcie maszyny uprawowej Rolmako na adres marketing@rolmako.pl z tytułem Konkurs fotograficzny YouTube. Macie 10 dni na zgłoszenie, po czym wybierzemy 3 najlepsze zdjęcia, które otrzymają atrakcyjne gadżety filmowe. Szczegóły konkursu znajdziecie w opisie filmu. Nie przegapcie tej okazji, czekamy na Wasze wspaniałe zdjęcia. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Liczymy na Wasze komentarze i sugestie, co jeszcze możemy zrobić, aby uczynić przyszłość naszej planety lepszą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.